Z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będziemy mierzyć sukienki z ASOS-a. Dokładnie te, które udało mi się zamówić na live'ie na ASOS-ie, ale no niestety nie wszystkie. Z porażającą prędkością te kiecki zniknęły, więc niestety zamówiłam tylko dwie. Tylko dwie udało mi się zamówić, więc dzisiaj będzie taki, można powiedzieć, szybki film, ale z drugiej strony też przyjrzymy się bliżej tym sukienkom, bo są rzeczywiście bardzo wyjątkowe, więc jeżeli jeszcze nie widziałyście tego live'a, no to zapraszam Was serdecznie, linka zostawię Wam tutaj, bo teraz te live'y zakupowe, to nasze wspólne kupujemy, zostawiam na kanale, więc możecie sobie zobaczyć, jak wyglądała cały ten proces. Tam też miałam w koszyku buty. Jeszcze ich nie zdążyłam zamówić, to w następnej turze na pewno się pojawią w mierzeniu. Zrobimy po prostu osobny film z mierzeniem butów. No, w każdym razie dzisiaj będą dwie balowe sukienki z ASOS-a i też wspominałam, nie wiem czy tutaj wspominałam, ale wspominałam już na vlogu i na live'ie, że w sierpniu czeka nas drugie weselicho. Drugie weselicho u kuzyna, można powiedzieć, że wujka. Tak oficjalnie w sierpniu wybieramy się na to wesele, no ale tym razem już będę szukała sukienek takich mniej balowych. Te sukienki, które tutaj Wam pokazuję, są właśnie takie balowe, takie przepastne. No to weselicho mojej siostry. Chciałam taką sukienkę, więc szukam takiego typu kreacji, ale na sierpniowe już będę szukała czegoś takiego luźniejszego, lżejszego, więc temat kiecek weselnych dalej będzie na topie, także nie przejmujcie się, wszystko do sierpnia jeszcze pociągniemy. No a dzisiaj co? No zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, dajcie znać, że jesteście na tym filmiku i cieszę się, że tutaj jesteście. Dziękuję Wam serdecznie za to. Łapeczka i sub, lecimy. Pierwsza sukienka, którą mam na sobie, to jest ta pistacjowa kreacja, o której mówiłam Wam, że ten kolor chyba nie do końca będzie dla mnie dobry. Mam ją w rozmiarze 56, zaszalałam, wzięłam rozmiar większy, dlatego że tutaj ten pasek odcinany pod biustem rzeczywiście trzyma, no ale tutaj u góry w biuście jest troszeczkę za duża. Rękaw jest z tego typu, tutaj pod spodem jest wycięte i jest jakby taka narzutka z tej strony. Na wierzchu mamy haftowania, przepiękne haftowania. Kolor jest właśnie taki pistacjowy, rozbielony zielony. No i tutaj mamy właśnie te haftowania, te koraliki, te koronki. Dodatkowo tutaj gdzieniegdzie są jeszcze jakieś perełki. No ta góra wygląda naprawdę pięknie. Już pominę fakt, że ona jest taka dosyć tutaj zabudowana pod szyję. No bo jest, ale tutaj reszta prezentuje się naprawdę bosko, więc ta bogato zdobiona góra naprawdę prezentuje się świetnie. Jest odcięcie właśnie tym paskiem zaraz pod biustem i on jest absolutnie nierozciągliwy, nie jest to gumka, więc w tym momencie czuję się komfortowo z tym paskiem, ale przez to, że czuję się komfortowo z paskiem, zobaczcie, ile mam tutaj jeszcze miejsca na biust, bo tutaj są zaszewki, to miejsce na biust jest tutaj takie dosyć mocno wyprofilowane, więc na biust jeszcze tutaj jest sporo miejsca, więc w biuście jest na mnie za duża. W pasie jest delikatnie luźno, ale jest tak właśnie przyjemnie, bo myślę, że rozmiar mniejszy to byłabym dosyć mocno ściśnięta tym paskiem tutaj w pasie. Na dole mamy podszewkę z tego samego koloru i taki półprzezroczysty materiał z tymi naszyciami. No muszę Wam pokazać z bliska, bo to jest coś niesamowitego, jak to wygląda. No ona kosztowała chyba coś koło 600 zł i powiem Wam, że no jest tego warta. Zobaczcie, tutaj są właśnie te naszycia, tutaj są te hafty, już do samego dołu, takie właśnie błyszczące. No prezentuje się to niesamowicie. Jakby była tylko w kolorze różowym, to ja bym się nad nią już nawet nie zastanawiała, chociaż kurde, wkurza mnie ten dekolt. Myślę, że kolor różowy byłby lepszy, ale też ten zielony jest taki zły. Ja już też troszeczkę jestem opalona, w sensie takie pierwsze promyki słońca dopiero co złapałam. To nie jest tak, że
jestem super opalona, tylko tak jak mówię, no złapałam już te pierwsze promyki słońca, już nie jestem takim bledziochem, jak zazwyczaj jestem właśnie zimą. No i co tutaj jeszcze muszę wam powiedzieć? Muszę wam powiedzieć o tyle i o plecach, bo ona na plecach ma takie dosyć ciekawe wykończenie. Wykończenie z takimi pęknięciami. Ona nie jest zasuwana na zamek, tylko jest zapinana na zamek. Zamek zaczyna się od talii w dół, a u góry jest zapinana ona na guziczki i te guziczki są pomiędzy pęknięciami, więc mamy takie pęknięcie właśnie na plecach, przez co też tam jest taka różnica, jeśli chodzi o biust, więc jeżeli wzięłabym ten rozmiar mniejszy, w biuście byłoby bardziej dopasowane, ale z tyłu gdzieś tam te pęknięcia, jest ruch, jest pewien margines błędu, jeśli chodzi o centymetry w biuście, ale niestety nie mam marginesu błędu, jeśli chodzi właśnie o ten pas, jeśli chodzi o to odcięcie. Wielka szkoda, tam wystarczyło ukryć jakąś taką gumeczkę, żeby to było takie luźniejsze, żeby to się dało gdzieś dopasować, choćby gdzieś z tyłu, żeby to się ruszało, no bo to wiecie jak jest. Dopasujecie, to was ściśnie, gdzieś w trakcie wesela też coś będziecie chciały zjeść i wtedy jest bardzo niekomfortowo. No ale prezentuje się przepięknie, oczywiście, że jest na mnie za długa, zakończenie jest takie zupełnie surowe, więc myślę, że nie byłoby problemu z jej podcięciem. No w każdym razie tak teraz sobie patrzę, jakbym w niej wyglądała bo stoję tutaj na bosaka, więc no wiadomo, że jest za długa. No ale wydaje mi się, że w samych obcasach ona też będzie po prostu lekko za długa. No jest naprawdę pięknie wykonana, z dbałością o szczegóły. Czy ta cena jest tego warta? No powiedziałabym z jednej strony, że tak, bo wszystko tutaj jest naprawdę pięknie wykonane i te hafty i ta przepastność tej góry, a z drugiej strony to jest siateczka mesh, to jest dokładnie też ten sam materiał, to są te takie tiuliki półprzeźroczyste, to jest dokładnie ten sam materiał, co mi przychodził w mierzeniu, gdzie mierzyłam sukienki z Shein. Jeżeli jeszcze nie widziałyście mierzenia sukienek balowych z Shein i matowych i błyszczących, no to linki też zostawię wam tutaj, zobaczcie sobie. No więc tak to się prezentuje, zobaczcie na przebitkach, dajcie mi znać, co sądzicie. I mam jeszcze jedną sukienkę, którą zamówiłam też właśnie z ciekawości. Ta jest no za duża, ale kolor przymierzony. Dajcie znać, co sądzicie. Druga sukienka, którą udało mi się upolować, to jest ta czerwona, która mi się tak bardzo właśnie spodobała. Nie mam tutaj rozmiaru, nie mam informacji o rozmiarze, tutaj wam się wyświetli. No niestety ten rozmiar jest na mnie za mały. Oczywiście niby jest spoko, chociaż tutaj pasowałoby coś, żeby spiąć ten dekolt, bo ten dekolt jest ogromny, więc on się tu rozjeżdża na wszystkie strony, więc tak jest źle to wszystko tutaj jest skrojone, źle to jest tutaj dopasowane, bo jeżeli mówimy o tych zakładkach, o tych kopertowych dekoltach, to ten kopertowy dekolt powinien być szeroko złapany, daleko powinien zachodzić za biust, dlatego żeby można było sobie właśnie zmniejszyć ten dekolt albo zwiększyć ten dekolt, żeby była taka możliwość, a on jest tutaj zaczęty z tej strony i skończony z tej strony, no jak to ma wyglądać, więc ten dekolt jest dziwny. Rękawki są przyjemne, spoko, takie tutaj opadające z jednej, z drugiej strony. No nie wiem, czemu mam wrażenie, że tutaj jest mniej tego rękawka niż tutaj, no ale okej. No odcięcie jest pod biustem, odcięcie jest w formie właśnie takiego supełka. No i na dole mamy już opięcie totalne, że tak powiem. Oczywiście, że pod spodem jest rozciągliwa podszewka. Cała sukienka jest... Chwilę, bo mi się tu wszystko... Jak jest za ciasna sukienka, to się wszystko tutaj zwija. Pod spodem jest właśnie ta podszewka taka rozciągliwa. A na wierzchu jest taki materiał przeźroczysty. Ten materiał przeźroczysty jest
doszyty do tej podszewki, także tyle wam tutaj mogę pokazać, bo nie jest właśnie doszyty, zobaczcie, jest półprzeźroczysty i z przodu jest takie założenie, jakby rozpierdak oczywiście na wysokości dosyć wysokiej, więc ja bym go troszeczkę jednak złapałam. Bardzo się opina w brzuchu, jest dopasowana bardzo, więc tutaj wymagana jest talia, ale również dla kobiety, która ma szersze biodra, też tutaj za dużo ruchu nie ma. Zapinana z tyłu jest na zamek, no wszystko się tutaj zwija. Dawałby rozmiar większy, albo nawet powiedziałabym, że 2 rozmiary, tylko że no nie fajnie z tym dekoltem, tutaj cyc po prostu wyłazi. Wiecie, co mi się podoba? Podoba mi się ta szarfa z przodu. Ona jest taka tutaj maskująca właśnie brzuch, no tutaj przy tym jak jest tak opięta ta sukienka, to niezbyt wiele zamaskuje, ale wydaje mi się, że w dobrym rozmiarze, w sukience, która będzie dobrze leżała, no to ta szarfa z przodu maskująca bardzo fajnie wygląda, do tego rozpierdaka, ona jest do ziemi ta sukienka. Wydaje mi się, że jak ją ubiorę do butów na obcasie, to będzie bardzo fajnie wyglądała, zresztą zobaczycie na przebitkach, bo jest taka właśnie długość bardzo dobra. Ja mam 165 cm, dla tych co nie wiedzą, w biuście 134, więc no widzicie, z rozmiarami to różnie bywa. Ja jestem przyzwyczajona też, że w tych sukienkach weselnych, w tych sukienkach, które się właśnie nie rozciągają, zawsze biorę rozmiar większy, zawsze biorę coś większego, bo albo właśnie biust nie wejdzie, albo pod biustem tam tutaj nie ma możliwości właśnie ruchu ani w prawo, ani w lewo, bo to się nic nie rozciąga, absolutnie. Ten materiał też się nic nie rozciąga i nic z tym nie zrobimy. W każdym razie kolor jest przepiękny. No, wydaje mi się, że nie jest to krój absolutnie plus size. Jest to krój powiększony, w sensie rozmiar powiększony, ale nie jest dostosowany do sylwetki plus size, bo tak jak mówię, dziewczyna jabłko, tak jak ja, która ma większy brzuch, no znowu zamówi tą sukienkę w większym rozmiarze, czy tam o 2 rozmiary, no w brzuchu będzie ok, ale w biuście będzie za dużo, więc nie jest to dopasowane. Dziewczyna, która ma sylwetkę gruszka, tutaj ładnie jej się wszystko w talii ułoży, ale nie sądzę, że biodra wejdą, bo u mnie w biodrach już nie za dużo miejsca jest, więc gruszka, która ma szersze biodra, też tutaj nie wejdzie, więc tylko jakaś chłopięca sylwetka albo po prostu taka zupełnie prosta od góry do dołu, z małym biustem i z cienką talią, więc to tak to wygląda. Niestety z sukienkami z Asosa ceny były porażające, muszę wam powiedzieć. Tak jak przeglądałyśmy to razem na live, ceny na Asosie były porażające, jakoś strasznie mnie nic nie porwało, a jak porwało, to za chwilę nie było dostępne, albo no nie wiem, nie widzę też wydawania takiej wielkiej kwoty na sukienkę. Więc cóż, no pozostaje mi nic innego jak zapytać was o zdanie, co sądzicie na temat tych 2 sukienek. Dajcie mi znać w komentarzu. Przed nami jeszcze jedno mierzenie sukienek weselnych, takich z pompą, takich balowych. To będzie mierzenie sukienek z Zalando, które też już do mnie idą, więc dajcie znać, co sądzicie. Ani jedna chyba nie trafiona, ani druga, ale z dwojga złego. To, co miałabym ocenić, no to tutaj oceniam piękny kolor. Kolor czerwony zdecydowanie do mnie pasuje, muszę stwierdzić, więc muszę się zastanowić nad czerwoną sukienką na wesele sierpniowe. Kolor zielony nie do końca do mnie przemawia, ale to bogactwo zdobień zdecydowanie na tak, więc dajcie znać, co sądzicie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, wpadajcie na kanał vlogowy, wpadajcie na Instagrama, tam też pewnie się dowiecie, jaką sukienkę wybrałam, koniec końców, na jaką sukienkę padło. Niektórzy się już domyślają, niektórzy jeszcze nie, no przed nami jeszcze jedno mierzenie, więc to już na spokojnie można powiedzieć. No, więc dajcie znać, co sądzicie. Na dzisiaj to wszystko, ja się z wami żegnam. Cześć, pa!